Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale o pająkach, skorpionach i innych cudach. W tym odcinku dokonamy unpackingu tych paczek. Na początek otworzymy tę mniejszą paczkę. Mamy w niej około 500 liści dębu, ususzonych liści dębu. Są to liście oryginalnie przeznaczone do akwarystyki, niemniej zastosuję je także do terrorystyki. Po prostu przed umieszczeniem ich w zbiorniku docelowym wyparzę je przez kilka minut we wrzątku. Jeśli chodzi o tą paczkę, to już wszystko. Zapytacie się, czemu chcę wyparzać te liście. Chodzi o to, iż drzewo rośnie na stanie wolnym, na dworze i nie jesteśmy w stanie go hodować zbytnio w warunkach sztucznych. To też te liście były zbierane właśnie z dworza i nie wiadomo, co na nich jest. Dlatego należy je wyparzyć, żeby zabić potencjalne bakterie, grzyby, roztocza, pierwotniaki, które po prostu nie będą szkodzić naszemu zbiornikowi, jak i jego mieszkańcom. Natomiast więcej zobaczycie po rozpakowaniu tej paczki od Vantistera. A zatem tutaj i tutaj widzę taśmę, dlatego pierw taśmę rozetnę. I zobaczymy, co wyjdzie z tego. Dobra. Widzimy właśnie kolejne połączenia taśmą, które też rozetnę. A tutaj widzicie zawartość naszej paczki. Zrobię to inaczej. Wziąłem paczkę na kolana i w ten sposób będę pokazywał. Pierwsza rzecz, jaką zaprezentuję, jest zapakowana we folię bąbelkową. To też znowu musimy to otworzyć. Wezmę tylko nóż. Tutaj mamy złączenia taśmą, więc po prostu to rozetnę. Nie będę się cackać. Co to jest? To jest posypka na podłoże dżunglowe, 200 gramów. Zamówiłem 2 sztuki tego specyfiku, łącznie 400 gram. Myślę, że to będzie wystarczające do naszego przyszłego projektu. Jak widzicie, składa się to przede wszystkim z różnego rodzaju ususzonych kawałków drewna, kory tropikalnej. Zatem idealnie będzie się nadawało dla zwierząt zamieszkujących klimaty dżungli, lasy deszczowe i tym podobne. Jak się pewnie domyślacie, zamówiłem tego typu rodzaj podłoża, żeby właśnie jak najidealniej odwzorować tym zwierzętom ich naturalne środowisko. Oto takie podłoże zostało właśnie stworzone, jednakże to jest nie jedyny składnik, który w celu tego idealnego odwzorowania będę używał. Kolejny produkt, jaki zamówiłem, to 2 razy po 20 gram ususzonych liści bambusa. Surowiec ten również posłuży nam do skomponowania ściółki dla naszych
podopiecznych. Kolejny nabyty towar to jest ten korzeń Driftwood. Rozpakuję go, żeby go pokazać bez folii. Skąd nazwa Driftwood? Jest to korzeń, który został wyrzucony przez wodę, jakieś jezioro, morze, ocean, rzekę na brzeg, albo który był niesiony przez nurt wody. Stąd też jego nazwa drift, czyli od płynięcia z nurtem rzeki, tak myślę. Do czego on nam będzie? A to dlatego, żeby nieco może spróchniał i żeby nasi przyszli podopieczni mieli z niego też pewną formę pożywienia. Już, zobaczcie jaki piękny. Zobaczcie jak pachnie. Zapach też ma piękny. Jak widzicie, jest to po prostu taki kawałek i po umieszczeniu w zbiorniku będzie ulegał pewnym procesom próchniczym, ale właśnie na tym nam zależy. Kolejna rzecz, oto jest ten mech torfowiec. Mamy tu 100 gram tego surowca, suszonego mchu torfowca. Nie dajcie się zwieść rozmiarowi ani wadze tego brykietu. Rozmiarowi, bo może, nie wiem, ma to z centymetr szerokości, ale o co chodzi? Po zalaniu tego brykietu ciepłą wodą o objętości 1,5 litra otrzymamy 4,5 litra żywego mchu, który będzie utrzymywał wilgotność w naszym zbiorniku. Zatem można by rzec, że tego rozmiaru brykiet jest bardzo mylący, jeśli chodzi o jego możliwości i postępując zgodnie z instrukcją obsługi jesteśmy uzyskać całkiem sporą ilość pożądanego surowca w naszym zbiorniku. Kolejną rzeczą, którą wykorzystamy w kolejnym projekcie, jest oto ta tuba korkowa. Przedmiot ten będzie służyć jako schronienie dla naszych podopiecznych. Nie pleśnieje, o co nam chodzi. Jak widzimy, na jej powierzchni są jakieś ususzone mchy, czy też porosty. Nie stanowi to żadnej przeszkody, stanowi wręcz pewną ozdobę. Nie musimy używać tego w takiej formie, możemy to zmodyfikować, zmodelować, połamać, co się robi bardzo łatwo. Tuba ta jest wykonana z kory dęba korkowego, który rośnie w Portugalii. Widzicie właśnie tą tubę od jej wewnętrznej strony. Tam z tyłu to nie jest tuba, tylko tektura, którą przyłożyłem, żeby światło nie padało. Widzimy właśnie tutaj na tej tubie różne próchna, jakieś inne struktury. Jest to też efekt dość pożądany, gdyż będzie to stanowić pożywienie dla naszych podopiecznych. Jest to ciekawe, jak elementy wystroju, które wcześniej zostały niepoddane, ale które uległy naturalnym procesom i wpływom, jak takie elementy mogą potem pasować się w tworzone przez nas zbiorniki. Widzimy tutaj nawet, zdaje się, że dziurkę po jakimś korniku. Po czym to poznaję? A po tym, że tego typu robale weszły w wieżbę japońską w moim rodzinnym domu i pozostawiały właśnie w niej takie oto tunele. Kolejny produkt, bardzo przydatny, a wręcz konieczny w mojej hodowli, jest zabezpieczony w ten sposób. A zatem rozpakujmy to. Co my tu mamy? To jest sepia, czyli szkielet mątwy, struktura wewnętrzna, która ją stabilizuje, która nadaje jej kształt. Mątwę pokazuję Wam właśnie w którymś z rogów. Do czego to będzie nam służyć? Będzie to nam służyć jako źródło wapnia dla naszych podopiecznych, którzy będą to sobie jeść, aby mogli budować swoje pancerze. No myślę, że raz na tydzień, raz na dwa będę im ten minerał, ten surowiec podawał, aby po prostu nasi podopieczni mieli źródło odpowiednich dla nich suplementów, koniecznych suplementów, dzięki któremu będą mogli zdrowo rosnąć. Zapytacie pewnie, czy to jest ciężkie. Nie, to nie jest ciężkie. Myślę, że to raptem jest tylko kilka gram. Natomiast co do struktury, nie jest ona gładka. Jest to dość szorstkie, dość chropowate.
Natomiast ostatni i najważniejszy materiał w tym odcinku, który Wam pokazuję, to jest tego typu podłoże dla krocionogów. I nie kupiłem tylko jednego woreczka, bo to byłoby za mało do naszych przyszłych działań, tylko ich kupiłem 2, 3, 4, 5, 6, 7 woreczków. Zapytacie się pewnie, dlaczego kupiłem aż 7 takich woreczków. A to dlatego, że krocionogi lubią się zakopywać we warstwie podłoża. Te krocionogi po prostu żyją normalnie w ściółce, we warstwie podłoża, dlatego trzeba zapewnić im wystarczającą liczbę centymetrów, aby mogły po prostu się w tym zakopać. Ponadto nie wiem jeszcze do końca, jaki duży zbiornik kupię i chciałbym po prostu być odpowiednio na tą sytuację zabezpieczony, żeby nie było potem problemów. Po prostu nawet jakby coś tam zabrakło, to po prostu bym rozrobił nieco torfu i po prostu torfem zapełnię brakującą część podłoża, którą potrzebować będą nasze krocionogi. Oprócz torfu, czyli ziemi, znajdują się tam także niezbędne dla ich przeżycia substancje, jak właśnie wcześniej wspomniana sepia. Znajduje się tam też, myślę, drewno, próchno, które stanowi też podstawę wyżywienia wijów. Myślę, że znajdą się jakieś fragmenty liści i inne szczątki organiczne, które służą rozwojowi naszych wijów. Tak, jeden woreczek to 300 gramów wagi, 2 litry objętości, zatem kalkulując razy 7 mamy tu ponad 2 kg wagi i około 14 litrów podłoża. To, ile ostatecznie będzie potrzebne, będzie zależało od tego, na jaki pojemnik się zdecyduje i jakie działania podejmę w celu aranżacji tego pojemnika. Zatem bardzo prawdopodobne jest to, iż część tych woreczków po prostu zostanie mi na jakieś przyszłe działania, że nie wykorzystam ich od razu. Tak, teraz zrobimy, rozetnę to, żeby pokazać dokładniej jego zawartość. Po prostu włożę to potem do worka po zakupach jakiegoś i po prostu przy okazji zużyję. Mamy tu pachnącą ziemię, pachnący torf, nawet lekko wilgotny. Tu mamy jakiś fragment listka, tu mamy jakieś drobinki organiczne, tu też kolejny liść. Zatem myślę, że nie będzie obaw, że nie będzie to wystarczające dla przeżycia dla naszych krocionogów. Może nie tyle co niewystarczające, co zapewni im odpowiednie warunki, że tak powiem, lokalowe, bytowe. Natomiast będę im też dostarczał inne składniki potrzebne im do przeżycia, inne surowce, inne materiały, które wcześniej widzieliście. I mam nadzieję, że dzięki temu uda się stworzyć jakąś naprawdę odpowiednią kompozycję. Tu jest kolejny liść. Zobaczcie. Są tu jakieś korzonki, łodyżki. Widziałem tu różnego rodzaju włókna. Zatem myślę, że pełne rozeznanie, co tu jest. O, kawałek drewna właśnie tu jest. Pełne rozeznanie właśnie będziemy mieli wtedy, kiedy po prostu otworzymy worki wszystkie, albo ich większość, rozsypiemy ich zawartość w pojemniku i zobaczymy, co skrywają. Ogólnie rzecz biorąc, chciałem Wam zrobić niespodziankę z tymi wijami jako nowymi naszymi podopiecznymi. Niemniej jednak, gdybym miał to utrzymać w tajemnicy, to bym nie mógł zrobić tego odcinku z unpackingu, a naprawdę szkoda było mi nie pokazywać tego, co kupiłem. Zatem zapraszam Was w przyszłości na ten odcinek o wijach. Myślę, że w dość racjonalnym czasie się on pojawi. Wcześniej otrzymacie jeszcze kilka odcinków o pająkach. Gwoli uzupełnienia jeszcze dodam, iż po nakręceniu wcześniejszego materiału zacząłem poić pająki i zobaczyłem, że nasza chromatopelma już nieco wypajęczynowała swoje nowe mieszkanko. Tutaj widać nieco tej pajęczyny i zaraz jeszcze pokażę z boku, jak to wygląda. Widzicie teraz nieco pajęczyny z tej strony.
I widzicie teraz nieco pajęczyny z tej strony. To jest ten biały materiał tak rozpostarty pod ptasznikiem. Jeszcze naprawdę ujęcie z bliska. Teraz jeszcze napoje ptasznika. Starczy, gdyż to jest gatunek sucholubny. Nie potrzebuje zbyt dużej wilgotności, ale jednak potrzebuje mimo wszystko. I jeszcze dam mu teraz karaczana, aby mógł jeszcze bardziej nadbudować swoje struktury. Zobaczymy, czy zje od razu. No, chwycił od razu. Zatem macie już pokaz karmienia chromatopelmy za sobą. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało i dziękuję Wam naprawdę za oglądanie. Zapraszam Was na kolejne odcinki, które już niebawem. Zapraszam Was także na mojego Instagrama, link znajdziecie w opisie. Zostawcie proszę komentarz, suba i łapkę w górę, to naprawdę się przyda. Zapraszam Was jeszcze raz na kolejne odcinki. Do zobaczenia i cześć.